Witajcie, z tej strony Nigrum i zapraszam Was na 15 odcinek z serii Zagrajmy w Dying Light 2 Stay Human. Zajmiemy się kolejnym zadaniem fabularnym dzisiaj. Fabuła teraz każe nam spotkać się ze zbirami Jacka i Joe'ego. Karol nalegał, żeby Sophie negocjowała z Jackiem i Joe'em w sprawie dostępu do zapasów wody. Ja miałem się upewnić, że nikt nie ucierpi w trakcie negocjacji. Właśnie to, co opowiadała nam Sophie. I patrzcie na to, dostaniemy łuk w nagrodę. Łuk z rury. Ciekawe. Właśnie łuk i kusza to są bronie, które były w pierwszej części, więc to było oczywiste. Przynajmniej dla mnie. Było oczywiste, że dostaniemy te bronie w dwójce. Bardzo bym się dziwiła, gdyby tych broni w dwójce nie było. A jednak mamy to. I cieszę się, że jest to zadanie znaczy nie poboczne, tylko fabularne i jest to początek gry, tak właściwie. Mamy drugi poziom, co prawda, ale jest to zadanie na pierwszym poziomie. Dobra, lecimy. Słuchajcie, po więcej szczegółów, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, no to zachęcam do obejrzenia poprzedniego materiału, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat... Aiden? Something's up. Susie? You there? Sophie! We're under attack! What? Susie! What's going on? It was a trap! Run! Fuck! Susie? Ralph? Aiden, hurry! They've got all the crystals, everything we have! O kurde. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, solidnie, zaczynamy od akcji. Musimy lecieć na miejsce. Po więcej szczegółów, jeżeli nie widzieliście poprzedniego materiału, to zachęcam do obejrzenia. Tam Sophie bardzo jasno wyjaśniła, jak wygląda ich sytuacja tutaj na bazarze i o co chodziło z kryształami, które zbierał Barney. Strzeżone obszary. Skradaj się, gdy znajdziesz się w strzeżonych obszarach. Wciśnij kółko, aby kucnąć i zmniejszyć swoją widoczność. No to już robiliśmy przy zombiakach. Kryjówki zapewniają niewykrywalność. Wchodź do nich tak, by nikt cię nie dostrzegł. Wykorzystuj elementy otoczenia do rozpraszania wrogów. Monety, butelki i cegły powodują hałas, który przyciąga ich uwagę. Zakradnij się za wroga i wciśnij kwadrat, aby go wyeliminować. Poznaj umiejętność bojową dźgnięcie, aby wyeliminować szybciej i ciszej. Ciekawe. Tym razem ludzie, co? I see bandits. Oh, and a lot of bodies. Sophie, I'm sorry. I knew it! I knew those motherfuckers would betray us! Jakiś pytajnik. Fuck them, Aiden! Kill them all! No, zabij zbirów Jacka i Joe'ego. Będą na pewno niepocieszeni. Dobra, słuchajcie, bo my tu mamy trochę słabsze już bronie. Znaczy słabsze, po prostu ich wytrzymałość zaczyna nam tutaj spadać. Co nie jest dobre. Ale tu nie mam żadnej lepszej. Chociaż nie, maczeta sklepowa. Mam lepszą broń, którą mogę sobie zamienić. Raczej będę musiała w ogóle sprawdzić, czy te bronie da się sprzedawać, bo jak dotąd to pytałam was, czy jest możliwość naprawy tej broni. Nic nie dawaliście niestety znać w komentarzach. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości ogólnie. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, ale no ja przynajmniej jak tutaj się rozglądałam, nigdzie nie widziałam takiej możliwości. No chyba, że jakoś jeszcze inaczej te bronie można tutaj naprawić. No ale wydaje mi się, że nie ma. Tyle tych broni zbieramy, że raczej chyba takiej rzeczy nie mamy. W ogóle tutaj mamy już maczetę, przy której mamy możliwość czegoś, wiecie, wpakowania czegoś, modyfikacji. Można by było coś tutaj wpakować, jakąś pierwszą modyfikację. 138 trwałości. No ale tu na przykład mamy 112 i dość szybko też te bronie się popsuły. Może to sobie zostawię na coś trochę lepszego. Znaczy tak, czekajcie. Tą broń to jeszcze możemy sobie nią tutaj się pobawić. Wykorzystać ją do końca. A później... Tam gdzieś jakieś spotkanie jest. No ale dobra, zajmijmy się fabułą. I wiatrak, ale przejęty. A później sobie tą broń zmienimy. Dobra, co my to mamy? Mamy włócznie. Panowie. Jak wy stoicie? Wy stoicie, tam ci chodzą. Ten jeden stoi. Ciekawi mnie, czy oni to usłyszą. Nie, nie usłyszeli tego.
Dobra, można spróbować. Ciał chyba... Nie, ciał nie możemy przyciągać. No pobawimy się tutaj na początek odcinka taką, wiecie, cichą eliminacją. Ale to jest ciekawa sprawa, że akurat w tej grze, jeżeli będziemy mieć umiejętność jakiegoś dźgnięcia, żeby zabić przeciwników ciszej, znaczy szybciej, to też zabijamy ich ciszej. Gdzie w wielu grach właśnie jest... O, ja bym tego złapała. Chyba znalazł, co? Chyba znalazł ciało. Mam nadzieję, że ten drugi tego nie zobaczy. Kurde, chyba drugi też to zobaczył. W ogóle w większości gier jest taka sytuacja, że dźgnięcia, czy jakieś ataki bronią białą z ukrycia powodują właśnie dużo hałasu. No, oni już zauważyli ciała. Tamten stoi. Kurde, żeby tak was wyeliminować po cichu, nie? Przecież ich jest dwóch. Możemy ich zabić jak chcemy. Gra nie mówi, że mamy od początku do końca się skradać, ale... Chciałam zrobić ten przeskok, ale nie wyszło. I made it. There are no survivors. Fucking animals. Find the crystals. Susie had them. Suzy. Tylko teraz, gdzie jest Suzy? Tu chyba. Susie? Carl. They took Carl What? Where? to their camp. We must... Susie? Susie, where are the crystals? Susie? Sophie, I found Susie. She's dead. I can't believe it. First Birdie, now her. Damn. 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 There's nothing you could have done. No. Except that I sent them there. Joe's men have kidnapped Carl. And I don't see these crystals. What? The goon. Huge, ugly motherfucker. He's slow. Just be careful. Search the other bodies, eh? Maybe the crystals are still there. O kurde, to już wiem. To już wiem, po co te butle tam są. O Boże, nie! Łoch, ty w życiu. Stłuczona butelka broni improwizowana. Coś
tu jeszcze wybuchło. Dobra, zombiaków się pozbyłam, ale... tych pomniejszych, ale jego nie. Z czystą, stłuczoną butelką. Ja jestem w stanie coś zrobić. Dobra. Wow. Pierwszy zbój za nami, słuchajcie. Dobra, przeszukajmy. Co jest? Nie. Jeszcze zombiaki. Dobra, ta broń już jest zepsuta, słuchajcie. Ale okej, mamy zbója pierwszego, nieźle. Ja trochę też wcześniej zajęłam się rzeczami pobocznymi. Dlatego też ogólnie, jeżeli ktoś leciał przykładowo z fabułą już od razu, na samym początku, jak najwięcej, to już miał do czynienia ze zbójem, no bo to też w sumie jest zadanie na pierwszym poziomie. A my jesteśmy na drugim. Nie wiem, ile łącznie tutaj możemy wbić poziomów u Aidena, ale ogólnie z tego, co widziałam na mapce, no to mamy... ostatnią lokację, ostatni fragment mapy jest na 5., 6. poziomie, z tego, co widzimy na mapce. Sophie, everything's been taken. Probably took them before you got there. Everything has gone wrong. All right. Enough of this playing defense. Let's meet by Jack and Joe's camp on the roof by the overpass. We're gonna go after Carl and our crystals. Jack and Joe will pay for this shit show. O kurde, już łuk wpadł w moje łapki. Słaby punkt. Nowe zadanie związane z fabułą. Tak jest. Dobra. To przetestujmy sobie łuk. Aiden, how's it going? You alive, man? Hakon. Fuck, I'm getting sentimental. I haven't said that to anyone since my third divorce. I appreciate it, but don't get your hopes up. Not the marrying kind. Learn anything about the commander's murder? I heard Sophie's brother mention something about Lucas's death. That's all so far. Now they have a bigger problem. The bandits you mentioned, they took Carl hostage. Oh, shit. Yeah, exactly. I'm helping Sophie get him back. Good. Gain her trust. That might also help us find out what they know. Just watch out. They might be suspicious, but if you can do it, Ato will let us into the center. Czemu mam wrażenie, jakby Hakon wiedział o tym, co tu się wyrabia? Okej, łuk z rury. Damy go sobie pod jedyneczkę. Tu damy sobie to. No i inne bronie są już trochę popsute. Łeb krzyżowca. To coś ze słabszych broni. 26. 29. Niech będzie. Ale sprawdźmy to. Jakie mamy strzały? Zwykłe strzały? I chyba jakieś porażające strzały. Jak zmieniamy? Tu zmieniamy amunicje porażające, ogniste, toksyczne, wybuchowe, tnące, zainfekowane. Dobra, przetestujmy sobie.
Nie, to jest wabik. Dobra, tak strzelamy z łuku. Ale ja bym chciała napiąć ten łuk. A to chyba tylko tak, nie możemy sobie bardziej wycelować, co? Wow, głowę? Idealnie. Słuchajcie, podoba mi się. Podoba mi się i to bardzo. Dobra. Co my teraz mamy do zrobienia? Musimy lecieć w drugą stronę. Musimy się stąd wydostać. Dobra, lecimy. Lecimy na spotkanie z Sophie. Ale fajna sprawa, powiem wam szczerze. Mamy łuk, ja jestem zadowolona i to mega. Uwielbiałam łuk w Dying Light 1, tak samo kuszę. Okej, ludzie. Wow. Dobra, lecimy. No. Ja nie wiem, czy my przeskoczymy teraz. Dobra, tu można by było zeskoczyć. Herman? Hey, Herman. Where's Sophie? Hey, why were you on the mission? Friends could have used you. Okay. Well, I guess that means I should wait here. Co to jest? Wspomnienie. Za głosem. Jesteśmy w tym szpitalu znowu. Ale Herman jest dobry, nie? Z tymi dialogami. Od czasu do czasu pojawiają się w grach takie postacie specyficzne. Jack and fucking Joe will pay for what they did. I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked, and yet I let him lead. Why didn't you send Herman on the mission? They wouldn't have stood a chance against that beast. Him? He's strong, but as helpless as a child. It's one damn big child. You don't understand. Herman's almost deaf. He used to be my mother's bodyguard. He's been around us as long as I can remember. And after she died, he stayed close to us. One time, the lights in my shelter went out. The infected broke through a window. Herman blocked the path and tossed a grenade into a nearby infected. He survived the explosion, but lost his hearing.
In a face-to-face battle, he's nearly unbeatable. But if he's caught from behind, he's as vulnerable as a child. A killer combination, especially for him. That's why I prefer to keep an eye on him. Sometimes I wonder if he's watching over me, or I'm watching over him. You think Jack and Joe could have had something to do with Lucas's murder? Joe, perhaps. He's a total psycho, and a thief. He knew the peacekeepers would hang him if they caught him. But Jack wouldn't let him. He's a coward. He thinks rationally. Don't beat yourself up. Things could have been worse, too. If I had listened to myself, we'd have water, and more of our people would still be alive. You were just doing your job. You were following Carl's lead. Yeah, but I won't let him lead the bazaar to its doom. I see. Alright, so what's the plan now? From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, we'd be having a party, not a wake. In case you change your mind. He can be a real pain in the ass. But we'll do something good for the city one day. Birdie, to your health. I gather you were close with Birdie? He tried to be a poet. Kept showing me his work and said all the other guys were too stupid to understand. I never told him how bad it was. He was a good kid. I took him into the group when he lost his father in a dark zone. He was 10 years old. That's pretty young. Too young. But he had no one else. So I took him in. If you manage to take out those bandits, Jack Cock and Joe Cunt. you think killing Messieurs Cock and Cunt will change something? Death usually changes a lot in a person's life. Carl was wrong. We should have gone after them right away. But right or wrong, we have to help him. He's one of us. We'll rescue him and retrieve the crystals from Jack and Joe. Besides, I won't let them get away with killing my people. Ralph, Susie, Logan, Birdie, they deserve revenge. And Jack and Joe sentenced them to death. So they'll die. Your radio. Yeah, it picks up static sometimes. Go see Alberto. He can fix stuff like that on the spot. Thanks. Aitor here. Leave, but make sure no one sees you. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. O kurde, Aitor tutaj jest? O, Tear them apart. I swear, I'll gut them. Real slow. Piece by piece. niedaleko jest naprawdę. Ralph, Susie, and Birdie. To our room. Niedaleko jest Aitor naprawdę. Boże ty w życiu. Ale że on sam z siebie tutaj przyszedł. Kurde. Chciałam zeskoczyć na samochód. Nie wyszło. Na dach samochodu. I nie wyszło. Co jest? No nie. Porażka? Tak to się teraz nazywa? W jedynce były, znaczy w dodatku do jedynki były pokraki. Goddamn coyote. What do you want? I don't like what's going on here, Aiden. First, Jack and Joe's bandits killed Carl's people. Now Sophie's getting ready to retaliate. You're not a part of that, are you? You said you wanted me to get close to them.
I'm gonna search Sophie's camp. That's why I came to warn you. Rumors have started. You found the Lazarus for me. They may suspect you of being a PK spy. That doesn't seem like it. They seem happy to take whatever help is offered. So they say. But those people hate us, Aiden. Along with anyone who works with us. So if they do suspect, especially someone like Sophie... I can handle them. Lucas thought so too, and look how he ended up. Be a pity if I found you in a ditch somewhere, with a piece of your hide cut out. You came here just to warn me? You helped me with the Lazarus. And I take care of my allies. Sophie's just fighting for water, that's all. I don't think she suspects anything. You think so? She hates the peacekeepers. She blames us for not helping the bazaar, and for her mother's death. So when we start questioning her people, you better be careful. Thanks for the warning. You gain any intel for our investigation? Sophie's also wondering who killed Lucas. What else would she say? They know if we can prove they killed Lucas, it'll be a bloodbath. Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. Go help Sophie, but be careful, Aiden. Dobra, dołącz do pozostałych. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. O, tu mieliśmy tą anomalię nawet. Dobra, ja bym chciała... Dobrze, dobrze. Ja bym chciała zejść teraz. Ale to jest ciekawe, nie? Czy oni nie zauważyli naszego zniknięcia? Czy po prostu dla nich nie było problemu tutaj, że my odeszliśmy i nagle wracamy? Ciekawe. Może Sophie coś podejrzewa. W sumie nie ufa nam tak do końca. Kto wie? It looks like Sophie's not here. I better look for her. Ale Barney został i Herman, wszyscy. Pytaj ludzi, żeby ustalić, dokąd udała się Sophie. A co jeżeli ona przykładowo teraz za nami poszła i to wszystko słyszała, całą rozmowę z Aitorem i będzie przed nami udawać, że wszystko jest w porządku? To by było dobre. Dobra, Barney, gdzie jest twoja siostra? Hey, have you seen Sophie? I'm looking for her. Ah, it's our brave fucking pilgrim. Been looking for you. Drink up. Cheers. Z Barneym trochę jest ciężko. On widać, że nie lubi Aidena za bardzo. My throat's sore. Don't want you to catch anything. I'm unfucking touchable. The nastiest plagues can kiss my fucking ass. Hey, did you get your radio checked by that dumbass Alberto? That kook can't ever finish a sentence he starts. Must have a brain made of Swiss cheese. Show some respect, Humphrey. Alberto's a genius with weapons and armor. What's your big skill? Farting into a harmonica and calling it music? Hey, you mangy pricks! Say your prayers. Barney's coming, and he's gonna kick your derrieres. Whatever happens to me, Scott. I'm looking for Sophie. Where'd she go? Said she had important business to attend to. But you can wait here with us. If you came to find out if I have a boyfriend, I don't. Which doesn't mean you have the slightest chance with me. Because you don't. If you think I was interested in whether you have a boyfriend, I wasn't. Which doesn't mean if you change your mind about my chances, I'll change my mind too. Fine. What brings you? You take care of Barney today? That guy is like a neon sign that reads Big Trouble. Right.
Z czym ona od razu wyskoczyła? Nie wiem. Hermana nie ma co pytać, ale w sumie może zapytajmy. Będzie ciekawa rozmowa. Bardzo ciekawa rozmowa. Hey, have you seen Sophie? Sophie? Yes, she went. She said that. She went that way. Exactly. Thanks. Wait! There's more. One more thing. Something's wrong with not working with the. It's broken. That. Oh. Dad's asking if there's something wrong with your radio? Oh, it hisses sometimes, but as long as it works, no point messing with it. Can I ask you a question? Sure. Call me Aiden. Vincenzo. Aiden, how do you become a pilgrim? Does that mean you're a murderer? Vincenzo! Why? What do you. Why would you. Dad, I'm asking because I'm curious. Will you tell me, Aiden? I'm not that exciting. I've had to kill people, but I'm not a murderer. All being a pilgrim is to me now is a means to an end. To what end? Vincenzo, leave him alone! To find the only family I've ever known. Did you? Not yet, but I might be close. I hope you succeed. I'd never found Federico. Who? Federico. He was my best friend. We were like brothers. We'd known each other forever. He disappeared like the other kids because of those fucking tests. Tests? You mean GRE tests? You heard that when they built the walls, they were trying to create a vaccine here? It all fell apart in a couple of weeks. One day, Federico vanished into thin air. We'd been playing football. I went to my house after that. He went home too. And I never saw him again. I'm sure they took him. And that's not all. You see, he wasn't the only child who went missing that winter. There were others? 2 girls disappeared from the building next door at the same time. And more, all across the city. And none of them have ever been found? No, but based on what Federico's mother said, I have a feeling I know what happened. Federico had been in the hospital a month earlier with pneumonia. His mother was told that some GRE doctor had ordered blood tests, but they wouldn't tell her why. A week after he was released from the hospital, he was gone. Do you remember this doctor's name? No one knew, and no one at the hospital would say. Only that he was on classified GRE business. Then, everything went to hell. The GRE collapsed. After that, some of the kids were sighted in the central loop. But not Federico. Every day I wonder what happened to him. Kurde, ale to może być ciekawe. Może Federico był właśnie z tymi dziećmi, z którymi też był Aiden i Mia. I hope he's alive. And that you find him someday. To by było ciekawe. Dobra. Sophie wróciła. Thing is, 10. I'm here. How's your radio? Working now? Sometimes it works. Sometimes no. Roll the dice. Susie, Logan, I swear I'll tear them apart and eat the pieces! Bertie! Ralph! To your health! I love you. What now? Do you remember the beginning of the fall, Aiden? Vaguely. I remember it as if it were yesterday. We'd been defending the church against infected for some time. My mother was in charge. She was losing dozens of people every day. She was keeping everyone alive while I was keeping an eye on Barney. She begged the peacekeepers for help, but they ignored her. Eventually, she was injured. It was dawn, and he led me to her, to the roof of the sacristy. She saw me and made me promise to look after my brother.
She said it as if she was lending me a car and asking me to have it returned intact. After that, she appointed Carl as her successor, with me at his side. You'll grow up to be a far better leader than Carl, she said. But while the world is burning, people won't listen to someone so young. She was wrong. I've been thinking like that all my life. But not anymore. Now I understand my mother. You have to be ruthless to be a leader. I wasn't ready then. I am now. I think I know what you're talking about. And I know what loss is like. Talking about someone in particular? Ciekawe. No, powiedzmy, zobaczmy. Chociaż Sophie co nieco też nam opowiedziała trochę o sobie. About my sister. I'm sorry. Maybe you don't have to be. We'll find out. That's why you came to town. For her. Yeah. Sophie, we have to talk. Time to act. The quicker we do this, the less prepared Jack and Joe will be. Aiden. And we started on the wrong foot. A sip of courage. Should you be drinking this much before the mission, Barney? Me? I got the toughest liver in Philidor. Worry more about yourself, Pilgrim. Where's Sophie? There, on the rooftop. I'm watching you, Pilgrim. Już tak szybko. Dołącz do Sophie, a reszta zostaje chyba. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie w tym miejscu odcinek, a do Sophie dołączymy w następnym już materiale. Będziemy kontynuować to. Jestem ciekawa, co tu się podzieje. Dobra, no to spotkamy się z nią tam. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja was zachęcam gorąco do oceny. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się podobał. Zachęcam was... Co tu się stało? Kubek lewituje. Nie było do tej pory żadnych gliczy, jakichś dziwnych rzeczy. Ale teraz mamy lewitujący kubek. W Dark Souls były lewitujące książki. Tudzież lewitujące beczki, garnki. Jeszcze weszłam w ogień. Tu mamy lewitujący kubek, słuchajcie. Napiszcie w komentarzach, czy coś takiego wam się przydarzyło. Czy przytrafiły wam się jakieś takie dziwne, lewitujące rzeczy w Dying Light 2, jeżeli sami gracie. No i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o łuku w tej części. Czy podoba wam się łuk jako broń, czy ogólnie lubiliście, jeżeli graliście w jedynkę, lubiliście łuk, kusze? Napiszcie, bo mi bardzo się podobały w jedynce i strzelałam tutaj chwilę w dwójce. Podobają mi się, naprawdę super się strzela. Tak samo jak w jedynce mi się strzela z łuku. Fajnie, bardzo fajnie. Zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić nadchodzącej misji. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!